Dobra, no to witam wszystkich. Ja na co dzień pracuję w projekcie Dynamite Analytics, o którym już Kamil tutaj opowiadał w czasie pierwszej prezentacji, więc nie będę powtarzał. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć o trochę innym projekcie, który takim może powiedzmy pobocznym, który wykonywaliśmy jakiś czas temu, który ostatecznie nie doszedł właściwie do skutku, ale wykonaliśmy na jego potrzeby taki proof of concept. No i to jest projekt dla klienta, który jest firmą ubezpieczeniową. No i ten klient wymyślił sobie, że chciałby mieć aplikację mobilną dla agentów ubezpieczeniowych, żeby mogli robić zdjęcia różnych szkód, na przykład jakichś tam pęknięć na ścianach, rys na samochodach czy takich rzeczy. No i żeby ta aplikacja im mówiła, jaka jest długość, jaki jest rozmiar tych szkód. No i żeby zobrazować, jak to mniej więcej miało działać, to przygotowałem wysoce specjalistyczny schemat. Oto on. No i jak widać tutaj na tym zdjęciu, założenie było takie, że ten agent ubezpieczeniowy będzie w aplikacji oznaczał sobie na zdjęciu 4 punkty obiektu referencyjnego, którym mogła być albo kartka papieru, albo karta kredytowa na przykład. Później 2 punktami będzie zaznaczał to uszkodzenie, tę rysę. No i na podstawie takich informacji ten system będzie w stanie zwrócić, że ta rysa ma w rzeczywistości fizycznie rozmiar na przykład 130 mm. No i my wykonaliśmy jakby taki algorytm, który te operacje wykonuje i użyliśmy do tego OpenCV w Pythonie. To jest taka biblioteka do wizji komputerowej. Ona ma w sumie API w bardzo wielu różnych językach i udostępnia całą masę różnych funkcji właśnie do pracy z obrazami. No i algorytm polegał na tym, że najpierw braliśmy sobie punkty tego naszego obiektu referencyjnego, porządkowaliśmy je w określonej kolejności, bo wiele algorytmów do jakby pracy z obrazem wymaga, żeby te punkty miały określoną kolejność. Później właściwie główną rzeczą, którą ten algorytm robił, była korekcja perspektywy. No bo załóżmy, że mamy jakieś zalanie podłogi na przykład, które jest bardzo obszerne i nie da się zrobić zdjęcia bezpośrednio równolegle do tej szkody. No więc sobie taki agent wykonywałby to zdjęcie pod kątem. Ten kąt mógłby mieć bardzo negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki jakby działania tego algorytmu, więc wykonywaliśmy taką korekcję perspektywy, która jest również jakby dostępna w ramach tej biblioteki OpenCV. No i później, mając już tak skorygowany obraz, określaliśmy, ile tych takich fizycznych milimetrów przypada na 1 piksel na obrazie. No i wiedząc już, jak to wygląda, wiedząc jaka jest odległość w pikselach, jaka jest długość w pikselach tej rzeczywistej szkody, byliśmy w stanie określić rzeczywisty rozmiar. No i na potrzeby jakby tego poca przygotowaliśmy takie proste demo, żeby też sobie jakoś to łatwo testować. No i to wygląda w ten sposób, że możemy sobie oznaczyć właśnie narożniki tego naszego obiektu referencyjnego. Zaznaczamy też sobie rozmiar tej szkody. No i tutaj głównie w sumie chciałem pokazać, jak działa ten algorytm korekcji perspektywy. On w tym przypadku, to co on tak naprawdę robi, to my jakby wiedząc, że ten obiekt referencyjny jest jakimś tam prostokątem, każemy OpenCV go jakby wtłoczyć w taki płaski prostokąt i na tej podstawie OpenCV nam generuje taką macierz transformacji obrazu, którą nanosimy na cały obraz i dzięki temu otrzymujemy ostatecznie coś takiego. Czyli cały obraz jest jakby wypłaszczony, powiedzmy, względem tej kartki papieru. No i w rezultacie otrzymujemy rzeczywisty wynik w rezultacie działania tego algorytmu. Tam akurat klient zmierzył, jako że to było zdjęcie od klienta, klient zmierzył, że rzeczywista długość tej szkody wynosiła tam 47 mm, ten algorytm zgłosił 48,
Wymaganie było takie, żeby tam się zmieścić w 15% rzeczywistej długości, żeby taki był błąd i testowaliśmy to na jakichś 40 obrazach i to faktycznie działało. Tak. Jeśli chodzi o jakieś potencjalne możliwości, w których ten projekt mógł się rozwinąć, no to klient chciał jeszcze dodać mierzenie pola powierzchni, czyli ten agent ubezpieczeniowy podawałby jakąś chmurę punktów, która ograniczałaby jakiś obszar na obrazie, no i my podawalibyśmy jakby pole powierzchni, rzeczywiste pole powierzchni tego obszaru, co też jest możliwe do zrobienia w OpenCV, już pod tym kątem robiliśmy research. No i też automatyczne wykrywanie jakiegoś tam położenia tego obiektu, czy samego rodzaju szkody. I do tego już w sumie planowaliśmy użyć jakichś algorytmów AI, także no szkoda, że ten projekt się ostatecznie nie udał, ale no perspektywy są. Także tym miłym akcentem chciałem zakończyć.